Zapraszamy do nauki programowania z Ligą Niezwykłych Umysłów. Wszystko, czego potrzebujesz, to komputer z dostępem do internetu, przeglądarka, dobre chęci i trochę wolnego czasu. Aby korzystać z platformy LNU, w pierwszej kolejności załóż na niej konto. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, musi to zrobić za Ciebie rodzic lub opiekun. W oknie przeglądarki wpisz adres edukacja.lnu.org.pl. Po przejściu na stronę kliknij przycisk Rejestracja. Na ekranie pojawi się formularz rejestracyjny. Wpisz swoje dane zgodnie z opisem na formularzu. Zwróć uwagę, że Twój login utworzy się automatycznie i ma format imię, nazwisko, w całości pisany małymi literami i bez polskich znaków. Utwórz swoje hasło. Następnie zaznacz pole, że nie jesteś robotem. Musisz także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczenia usług w ramach dostępu do platformy. Jeżeli zapoznałeś lub zapoznałaś się z regulaminem platformy dostępnym pod tym linkiem i akceptujesz go, zaznacz to pole i kliknij przycisk Rejestruj mnie. W tym momencie na adres e-mail podany przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym została wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Odbierz ją i kliknij w link aktywacyjny, aby dokończyć proces rejestracji na platformie. Fantastycznie, teraz możesz się już zalogować. Po pierwszym zalogowaniu Twoje konto będzie miało ograniczoną funkcjonalność. Sygnalizuje to ikonka kluczyka w prawym górnym rogu ekranu. Możesz rozpocząć już naukę, nie masz jednak dostępu do wszystkich kursów i lekcji. Aby dokonać pełnej aktywacji konta, zwróć się do pracownika biblioteki i postępuj zgodnie z jego wskazówkami. Pracownik biblioteki może poprosić Cię o podanie LNU ID, czyli indywidualnego numeru przypisanego do Twojego konta. Możesz go znaleźć na dole legitymacji widocznej na ekranie startowym oraz w zakładce Moje konto, którą możesz otworzyć z menu w prawym górnym rogu ekranu. Po poprawnej aktywacji i ponownym zalogowaniu ikonka kluczyka zniknie z górnego paska. Wszystkie kursy znajdują się w menu Nauka po lewej stronie ekranu. Kliknięcie w wybrany język programowania odsłoni dostępne poziomy zaawansowania, następnie rozdziały i lekcje. Aby rozpocząć naukę, kliknij przy wybranym języku w pierwszy rozdział i pierwszą lekcję. Przeważnie kilka pierwszych lekcji w każdym kursie ma charakter wprowadzający. Wystarczy, że zapoznasz się z ich treścią. Nie możesz ich jednak pominąć. Wszystkie lekcje z taką ikonką po lewej stronie są obowiązkowe. Musisz je zaliczyć, aby przejść dalej. W LNU staramy się nauczyć praktycznego podejścia do programowania, dlatego zdecydowana większość lekcji polega na rozwiązywaniu zadań programistycznych, czyli napisaniu kodu, aby rozwiązać zadany problem. Tutaj widzisz przykład typowej lekcji. Okno lekcji zawiera wyjaśnienie zagadnień niezbędnych do rozwiązania zadania oraz przykłady. Na samym dole zwykle znajduje się zadanie. Okno po prawej stronie to Twoje środowisko programistyczne. Tutaj możesz pisać i testować swój kod. Jeżeli zadanie tego wymaga, w środkowej części okna znajdziesz wszystkie niezbędne pliki, konsolę, w której możesz odczytać dane wyjściowe Twojego programu i komunikaty o błędach, a także zakładkę z wynikami testów wykonywanych przez system. Po napisaniu programu możesz go uruchomić klikając przycisk Uruchom lub wciskając na klawiaturze przycisk F9. Jeżeli Twój kod będzie zawierał błędy uniemożliwiające kompilację, zostanie to oznaczone czerwonym wykrzyknikiem przy nazwie edytowanego pliku. Wiersze zawierające błędy będą dodatkowo oznaczone czerwonym krzyżykiem lub żółtym trójkątem. Opis błędów możesz znaleźć w zakładce Konsola. Może się zdarzyć, że Twój kod kompiluje się, czyli działa, ale wynik tego działania jest nieprawidłowy. Na przykład wyniki w testach są niepoprawne. W takich sytuacjach czerwony wykrzyknik pojawi się przy odpowiedniej zakładce. Zaliczenie zadania będzie sygnalizowane takimi zielonymi ikonkami przy wszystkich zakładkach. Po
pierwszym poprawnym rozwiązaniu zostanie wyświetlone specjalne powiadomienie z gratulacjami i informacją o uzyskanej nagrodzie. Z racji specyfiki języka SQL, edytor dla tego języka wygląda nieco inaczej. Do wpisywania Twojego zapytania SQL służy pasek poleceń znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Po kliknięciu przycisku Uruchom lub wciśnięciu przycisku Enter lub F9 na klawiaturze komputera, jeżeli wynik zapytania jest poprawny, przy zakładce edytora pojawi się zielony znacznik, a w tym miejscu system wygeneruje wynikową tabelę. Jeżeli zapytanie jest błędne, przy zakładce pojawi się czerwony wykrzyknik. Każde zapytanie, dobre i złe, trafia do historii zapytań, czyli tego czarnego prostokąta powyżej paska poleceń. Po historii Twoich zapytań możesz przemieszczać się za pomocą klawiszy ze strzałkami na klawiaturze komputera. Bardzo często Twoje zapytanie będzie wymagało tylko drobnych poprawek, dlatego możliwość powrotu do już zadanego pytania jest bardzo wygodna. Staraj się szybko przyzwyczaić do tej funkcji. Niektóre lekcje mają formę quizu. To zestaw pytań i wielowariantowych odpowiedzi, który ma sprawdzić wiedzę teoretyczną z danego obszaru. Być może wydaje Ci się, że quizy są nudne, ale tak naprawdę to świetna zabawa. Zadania w kursach musisz rozwiązywać po kolei. Może się zdarzyć, że jakieś zadanie sprawi Ci wyjątkowe trudności i na nim utkniesz. Masz wtedy dwie metody na uzyskanie pomocy. Pierwsza możliwość to skorzystanie z przycisku Podpowiedź. Zobaczysz wskazówki, które powinny naprowadzić Cię na właściwy tok rozumowania. Skorzystanie z podpowiedzi kosztuje, płacisz za nie kołem ratunkowym. Liczba kół ratunkowych, którymi dysponujesz, jest widoczna w prawym górnym rogu ekranu na ikonie koła ratunkowego. Jeżeli podpowiedź okaże się niewystarczająca, ostatnią deską ratunku jest zwrócenie się do pracownika biblioteki, który z radością Ci pomoże, gdyż ma dostęp do wszystkich rozwiązań. Jeżeli trafisz na zadanie oznaczone ikoną w kształcie papierowego samolociku, możesz odetchnąć z ulgą, gdyż jest ono nieobowiązkowe. Zadania te są z reguły trudniejsze, ale nie marnuj na nie kół ratunkowych, ponieważ z czystej złośliwości nie udzielamy w nich podpowiedzi. Wspominaliśmy już, że dobre rozwiązanie zadania jest wynagradzane. Jeżeli zobaczysz komunikat gratulacyjny, możesz poczuć dumę. Właśnie przybyło Ci neuronów w mózgu i na platformie. Neurony świadczą o Twoim doświadczeniu w nauce programowania na LNU. Od ich liczby zależy Twoja ranga jako użytkownika platformy, która jest widoczna w postaci ikony na górnym pasku informacyjnym, a także na legitymacji na ekranie startowym, czyli na Twoim biurku. Najwyższą rangą jest nadświadomość. Nikt jej jeszcze nie osiągnął, ale jest ona ostatecznym celem każdego użytkownika platformy, a nawet jej twórców. Liczba zdobytych neuronów przekłada się także na Twoją pozycję w rankingach. Możesz ją sprawdzić w książce z rankingami w wielu różnych wariantach, m.in. indywidualnym, grupowym, miesięcznym, rocznym itd. Za dobre rozwiązanie możesz zarobić także koła ratunkowe oraz mniej i bardziej szlachetne metale, które gromadzone są w wirtualnym banku. Na razie ich wartość jest trudna do oszacowania. Zważywszy na historię Bitcoina, ich gromadzenie może nie być najgorszym pomysłem. Na platformie przydadzą się m.in. do odblokowywania pewnych funkcjonalności. Za szczególne doświadczenia i sukcesy przyznawane są osiągnięcia w postaci pieczątek w książeczce osiągnięć. Ukończenie niektórych rozdziałów i kursów zasługuje na medal. Jeżeli ukończysz któryś z kursów, możesz mieć możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego. Jeżeli zaliczysz egzamin stacjonarny, otrzymasz certyfikat zgodny z europejską metodologią klasyfikacji umiejętności cyfrowych ECF w formie papierowej, a także jego elektroniczną reprezentację w książeczce osiągnięć i na legitymacji. Czasami po zalogowaniu możesz zobaczyć wiadomość od załogi LNU. To nasz biuletyn, który służy do przekazywania Ci najbardziej istotnych, bieżących informacji, np. o zbliżających się terminach i lokalizacjach egzaminów, nowych kursach i tym podobne. W razie jesiennej handry lub nudy zawsze możesz wrócić do wiadomości w menu w prawym górnym rogu ekranu. Do wymiany informacji ze znajomymi możesz używać czatu.
W ramach swojej grupy masz możliwość wyszukiwania i dodawania znajomych użytkowników po imieniu i nazwisku. Jeżeli chcesz do znajomych dodać osobę spoza grupy, np. spoza Twojej biblioteki, musisz wpisać numer LNU ID tej osoby. To znaczy, że najpierw musicie nawiązać kontakt poza platformą LNU. Po dodaniu znajomego do listy, używanie komunikatora jest już bardzo intuicyjne. Komunikator może służyć na przykład do wyłudzania od znajomych poprawnych odpowiedzi do trudnych zadań. To już wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego, jak użytkować platformę Ligi Niezwykłych Umysłów. Jeżeli czegoś nie uwzględniliśmy w tym tutorialu, to pamiętaj, że zawsze możesz się zwrócić o pomoc do pracownika biblioteki, poszukać na własną rękę albo pogodzić się z tym, że świat nie jest doskonały. Życzymy miłej zabawy, nauki i pogodnego nastawienia do życia. Do zobaczenia w bibliotece.